Dzień dobry Państwu. W kolejnym odcinku serii Otoneurologia Praktyczna będziemy omawiać proste testy, które możemy wykorzystać w diagnostyce zaburzeń błędnikowych. Pierwszy test, próba zbaczania rąk. Pacjentka stoi, oczy otwarte, wyciąga ręce przed siebie. Początkowo oczy są otwarte, a po chwili oczy zamyka i w tej pozycji pozostaje przez kilkanaście sekund. Sprawdzamy, czy dojdzie do jakiegoś zbaczania rąk. Prawidłowo ręce pozostają przez cały czas trwania próby w tej samej pozycji. Natomiast w przypadku ostrych zaburzeń błędnikowych, na przykład po stronie prawej, dojdzie do zbaczania w stronę prawą, a po stronie lewej w stronę lewą. W przypadku, gdyby na przykład doszło do sytuacji, że jedna ręka tylko zbacza w określonym kierunku, natomiast druga pozostaje w miejscu, no to wtedy może to oznaczać jakieś inne problemy, na przykład problemy neurologiczne, łuszczkowe i wtedy próba wymaga powtórzenia bądź wskazane jest wykonanie jakichś innych badań. Kolejna próba mijania rąk Babińskiego jest podobna do tej pierwszej. Polega na tym, że osoba badająca wyciąga swoje ręce i palce wskazujące, a osoba badana również, ręce wyprostowane, wyciągnięte. Następnie osoba badana podnosi ręce do góry, tak, i z powrotem trafia na palce badającego tak kilka razy powyżej poziomu głowy. Dobrze. I jeszcze raz tak samo przy oczach zamkniętych. Dobrze. Dobrze. Prawidłowo osoba badana powinna trafić z powrotem na palce badającego, natomiast w przypadku zaburzeń błędnikowych, jeszcze raz pokażemy, w przypadku zaburzeń błędnikowych dojdzie do odchylenia rąk w stronę na przykład lewą, w przypadku zaburzeń po stronie lewej, w stronę prawą, w przypadku zaburzeń po stronie prawej. Jeśli jedna ręka będzie tylko trafiać, a druga będzie zbaczać, to oczywiście również może oznaczać jakieś problemy neurologiczne i wtedy próbę trzeba powtórzyć. Kolejna prosta próba, którą możemy wykorzystać do oceny zaburzeń błędnikowych, to ocena chodu. Polecamy pacjentce, żeby przeszła się kilka kroków w tą i z powrotem po linii prostej, poruszając się zawsze do przodu. Następnie to samo, tylko z zamkniętymi oczami. Dobrze, i z powrotem. Prawidłowo tor poruszania się u osoby zdrowej będzie mniej więcej zawsze po linii prostej. W przypadku ostrych zaburzeń błędnikowych dojdzie do zbaczania w stronę uszkodzenia, na przykład w stronę lewą, w przypadku uszkodzenia w stronie lewej lub w stronę prawą, w przypadku zaburzeń po stronie prawej. Dobrze, i to kolejną taką modyfikacją próby oceny chodzenia jest próba chodzenia w gwiazdkę, tak zwana próba Babińskiego-Weila. Polega na tym, że pacjentka musi zrobić kilka kroków do przodu po linii prostej i cofnąć się do tyłu po linii prostej. Następnie to samo zrobić z zamkniętymi oczami. Dobrze, i do tyłu. Prawidłowo pacjentka będzie się poruszać po jednej linii, mniej więcej natomiast w sytuacji ostrych zaburzeń błędnikowych dojdzie do zbaczania w stronę uszkodzenia. Czyli na przykład do przodu troszkę w lewo i znowu do przodu coraz bardziej w lewo. I coraz bardziej pacjentka skręca w lewą stronę, czy w kierunku uszkodzenia. I gdybyśmy narysowali na podłodze taką linię, po której porusza się pacjentka, to wyszłaby taka gwiazdka, stąd próba chodzenia w gwiazdce i skręcanie, kierunek skręcania w tej próbie jest charakterystyczny dla kierunku uszkodzonego błędnika. Kolejna próba to próba Fukudy. Próba Fukudy generalnie kojarzy się z próbą Unterbergera i zamiennie używa się nazwy próba Unterbergera albo próba Unterbergera-Fukudy. Próbę Unterbergera omawialiśmy w jednym z poprzednich filmów. Natomiast istnieje jeszcze coś takiego jak osobna próba Fukudy. Jest to próba pisma pionowego. Ta próba nie jest bardzo popularna. Niemniej jest jednak bardzo prosta i w wykonaniu, więc dlatego tutaj też przedstawimy, jak ją wykonać. Bardzo proszę usiąść sobie przy stole. Pacjentka siada, bierze długopis i zamyka oczy i polecamy pacjentce, żeby napisała jakiś prosty wyraz, na przykład kod, kilka razy, jeden wyraz pod drugim.
w linii pionowej maksymalnie, jak się uda. Dobrze. I teraz sprawdzamy, czy te kolejne wyrazy są rzeczywiście w linii pionowej. No tutaj są prawie, odchylenie jest niewielkie. Jeśli odchylenie jest rzędu do 5%, to oczywiście jest norma. Jeśli te kolejne wyrazy odchylałyby się coraz bardziej od pionu, no to mogłoby to świadczyć o ostrych zaburzeniach błędnikowych. I kierunek tego odchylenia też jest charakterystyczny. W przypadku będzie taki sam, będzie tożsamy z kierunkiem uszkodzonego błędnika, czyli jeśli mamy uszkodzony po stronie prawej, to będzie te wyrazy będą się odchylać w stronę prawą, a jeśli po lewej, to te wyrazy będą odchylać się w stronę lewą. Taką modyfikacją próby pisma Fukudy jest taka sytuacja, kiedy narysujemy taką pionową linię przez kartkę i polecimy pacjentce, żeby napisała jakiś dłuższy wyraz, literka po literce od góry do dołu wzdłuż tej linii pionowej, na przykład samochód. Z zamkniętymi oczami oczywiście, żeby wyeliminować kompensację wzrokową. Dobrze. No i wtedy możemy ocenić, czy ten wyraz trzyma się mniej więcej linii pionowej, czy mocno się odchyla. Prawidłowo powinien się trzymać mniej więcej pionu. Jeśli kolejne literki będą coraz bardziej odchodzić od tej linii, no to może to być charakterystyczne dla ostrych zaburzeń błędnikowych i ten kierunek odchylenia też jest zamienny i jest tożsamy ze stroną uszkodzoną. Dobrze. I na koniec w dzisiejszym odcinku omówimy sobie jeszcze bardzo prosty i praktyczny test, który nazywa się kliniczny test organizacji sensorycznej. Nazwa jest dosyć skomplikowana, ale sam test jest bardzo prosty. Jest to taka namiastka posturografii statycznej. Posturografia statyczna jest to już bardzo zaawansowany test błędnikowy, który bada odruchy przedsionkowo-rdzeniowe, które odpowiedzialne są za poczucie równowagi, ale wymaga bardzo drogiego sprzętu, więc dostępny jest tylko w niektórych jednostkach klinicznych. Natomiast ten test, który teraz pokażemy, jest to taka namiastka posturografii statycznej. Można powiedzieć, że jest bardzo orientacyjny, ale jest bardzo praktyczny i można go wykonać w każdych warunkach, również domowych. Żeby go przeprowadzić, potrzebna jest taka gąbka. To jest taka specjalistyczna gąbka, która ma odpowiednią gęstość, taką, że jeśli pacjentka na niego wejdzie, to nie dotknie podłogi, tylko będzie miała uczucie takiego miękkiego podłoża, uczucie takiego pływania. W warunkach domowych oczywiście możemy wykonać taką próbę używając jakiegoś materaca, na przykład twardszego, który jest w miarę gęsty i po stanięciu, na którym nie dojdzie do jakby kontaktu z podłogą, tylko musi być takie uczucie miękkiego podłoża albo pływania. W pierwszej kolejności pacjentka stoi przed gąbką. Może jeszcze parę słów takiej dygresji teoretycznej, żeby zrozumieć dobrze, o co chodzi w tym teście. Narząd równowagi człowieka opiera się na pracy trzech takich receptorów, które zbierają bodźce z świata zewnętrznego. Są to oczywiście błędniki, następnie narząd wzroku i trzeci receptory czucia głębokiego, czyli proprioceptory, które zlokalizowane są w mięśniach, stawach i ścięgnach. I współpraca tych trzech receptorów i integracja bodźców z tych trzech receptorów jest jakby na poziomie mózgu scalana i wtedy może przyczyniać się do prawidłowego poczucia równowagi. Jeśli bodźce z tych receptorów są zaburzone, no to może dojść do jakichś problemów z równowagą. I właśnie ta próba bada zależność pomiędzy tymi receptorami i ich działaniem. I składa się jakby z czterech takich etapów. W etapie pierwszym pacjentka stoi przed gąbką na podłodze, bez butów. I w tej sytuacji widzimy, że działają wszystkie trzy receptory. Działają receptor czucia głębokiego, ponieważ pacjentka stoi na podłodze, więc ma dobre oparcie. Działa wzrok, oczy są otwarte i działają błędniki. Zresztą błędniki działają zawsze, ich wyłączyć się nie da. Jest to taka klasyczna próba Romberga, sprawdzamy, czy jest jakaś chwiejność wychylenia. W drugim etapie chora zamyka oczy i w ten sposób eliminujemy już jeden z receptorów, czyli wzrok poprzez zamknięcie oczu.
Pacjentka pracuje teraz na receptorach czucia głębokiego i na błędnikach. Sprawdzam oczywiście stopień niechwiejności, wychyleń itd. W trzecim etapie pacjentka wchodzi na gąbkę stopy razem. Początkowo oczy są otwarte i w tej próbie eliminujemy receptory czucia głębokiego, ponieważ pacjentka ma uczucie takiego niestabilnego podłoża. Natomiast ma oczy otwarte, czyli pracuje wzrok i pracują błędniki. No i w czwartym etapie, takim najtrudniejszym, pacjentka zamyka oczy. I to jest sytuacja, w której oceniamy już pracę samych błędników, ponieważ wyeliminowaliśmy przynajmniej częściowo receptory czucia głębokiego poprzez miękkie podłoże, wyeliminowaliśmy wzrok poprzez zamknięcie oczu i teraz poczucie równowagi pacjentki zależy w zasadzie głównie przede wszystkim od funkcji błędników. Jeśli jest ona dobra, no to będzie sobie ten ruch, pacjentka będzie kontrolować postawę, nie będzie jakiejś znacznej chwiejności, nie będzie upadku. Natomiast jeśli będzie jakiś problem, mogą wystąpić znaczne wychylenia. Na przykład jeśli mamy ostre uszkodzenia błędnikowe po stronie prawej, to wychylenie w prawo, jeśli po lewej stronie, to wychylenie w lewo, bądź upadek. W innej modyfikacji na przykład pacjentka może trzymać ręce na piersi. Jeśli dojdzie do takiego gwałtownego rozkrzyżowania rąk, to też próba będzie dodatnia. Oczywiście ta próba wymaga pełnej asekuracji, ponieważ na miękkim podłożu, bez podparcia, z zamkniętymi oczami może być ryzykowna, więc wymaga asysty drugiej osoby, szczególnie dotyczy to osób starszych. Tak jak powiedziałem, jeśli nie mamy takiej specjalistycznej gąbki, no to można spróbować na jakimś miękkim podłożu w domu, jakimś materacu taką próbę przeprowadzić. Reasumując dzisiejsze testy, trzeba podkreślić, że są one bardzo dobre, jeśli chodzi o ocenę zaburzeń błędnikowych, ale ostrych, ponieważ w przypadku przewlekłych zaburzeń błędnikowych, takich skompensowanych, zazwyczaj są one ujemne. To jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, a druga to taka, że testy te, w przypadku jeśli wyjdzie w nich jakaś patologia, jakaś nieprawidłowość, to warto powtórzyć, ponieważ jednorazowe nieprawidłowość czy patologia mogą być zawsze przypadkowe bądź z innych przyczyn. Natomiast jeśli ta nieprawidłowość będzie powtarzalna, jeśli wynik testu będzie powtarzalny, to ten test zyskuje na wiarygodności. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.